Cześć, z tej strony Marecki. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować taki tradycyjny domowy rosół. Do rosołu oczywiście będziemy potrzebowali mięso z kurczaka, warzywa i kilka przypraw. Na sam początek przygotuję, tutaj mam akurat skrzydełka z kurczaka i tutaj mam tak zwane lotki, obcinam je i tutaj akurat do rosołu będą idealnie się nadawały. No dobra, zaczynamy tutaj od tych skrzydełek. Trzeba dobrze je wyczyścić, umyć, no i do gara. To akurat na razie nie będzie nam potrzebne, także to odstawimy na później. Dobra. Tutaj skrzydełka też pokroję w kawałki, żeby łatwiej to się gotowało. Dobra, tutaj mam jeszcze kawałek udka. O, tu jeszcze jedno skrzydełko. Dobra, ja to wszystko umyję. Dobra, mam już mięso umyte. Teraz to wszystko przerzucam do garnka. Ja tam używam takiego większego, bo i tego mięsa troszeczkę jest. Dobra, miska nam nie będzie już potrzebna. No i wodę. Wodę akurat biorę tak, żeby to akurat zakryć całe mięso. No i dobra. Mniej więcej tyle. No i dobra, i wstawiam do gotowania. No dobra, mięso kurczaka już się gotuje. W międzyczasie przygotowałem sobie już część warzyw, które użyję do rosołu. Tutaj mam marchewkę, pietruszkę, seler, por, cebulę. Tu mamy akurat pieprz czarny, kilka ząbków czosnku, ziele angielskie, liść laurowy, no i sól. Sól to już daję na samym końcu, jak już będzie wszystko przygotowane, tak do smaku, wtedy będę wiedział, ile tej tak naprawdę dokładnie tej soli dodać. Dobra, tutaj zaczniemy od tego, obkroimy tutaj takie suche te miejsca, to nie będzie już potrzebne. Tutaj też to można obkroić. Dobra, to akurat tak, takie kawałki. Marchewkę w takie kawałki. Ten może być. No i dobra, to mamy przygotowane. Tutaj tego kawałek weźmiemy jeszcze. No i dobra.
I teraz tak, cebulkę. Cebulką to się nie ma co bawić. Na widelec. Palnik. I trzeba ją dobrze opalić. Jak ma być rosół tradycyjny, to tradycyjny. Strzela. Z każdej strony. Ale też nie za mocno, żeby nie przesadzić. Drugi kawałek. Jeśli chcecie zobaczyć inne potrawy w moim wykonaniu, to zapraszam do subskrypcji. Można też to na patelni zrobić, ale tu akurat mam taki palnik i szybciej to idzie. Ja myślę, że wystarczy. Dobra, to mamy już przygotowane. Także poczekamy, aż tam to się mięso zagotuje i będziemy powoli wrzucać te wszystkie warzywa. Woda już się zagotowała, ale ja zawsze tą pierwszą wodę po zagotowaniu wylewam i nalewam nowej. Później ten rosół jest bardziej taki klarowny. Tamtą wcześniejszą wodę wylałem, umyłem mięso, zalałem czystą wodą. Teraz czekam, aż zacznie wrzeć i zmniejszam tak, żeby tylko troszeczkę tak bulgotało. Jak już drugi raz się zagotuje ta woda, to zbieram tutaj z góry o. Dobra, teraz można zmniejszyć już. Tak jak mówiłem wcześniej, to ma się dosłownie tylko pyrkać. Przestawiłem już na mniejszy palnik, tak żeby już tak mocno się nie gotowało. Ustawiłem też dużo mniejszą temperaturę. Tutaj, tak jak widać, dosłownie takie bąbelki tylko puszcza. Poczekam jeszcze, ja wiem, za jakieś 15-20 minut, żeby te szumowinki jeszcze z góry pozbierać i później dodam wszystkie te warzywa, przyprawy i minął już jakiś czas. W sumie tutaj praktycznie już z góry nie ma co zbierać. A myślę, że czas dodać pozostałe składniki. Sól na samym końcu. To już jak będzie wszystko dobrze ugotowane. Czyli dodajemy tak. Liście laurowe, kilka ząbków czosnku, ze 4 ziela angielskie, kilka ziarenek pieprzu, no i tutaj z tych warzyw pora, cebulkę, no i marchewkę. Troszeczkę zamieszać. Witam ponownie. Minęło już jakieś 40 minut, także jak widać rosół już praktycznie gotowy. W miarę klarowny. Także niedługo wystarczy tylko ugotować makaron
i można już praktycznie jeść. Minęło jeszcze około 20 minut. Rosół już jest gotowy. Dodałem poza kamerą sól do smaku. Teraz ugotuję jeszcze makaron i wlewam do misek. A to już efekt końcowy. Wygląda i smakuje bardzo dobrze. Życzę smacznego.